Ktoś na naszym kanale zadał pytanie, dlaczego ceny mieszkań rosną, a tylu analityków i tyle osób mówiło, że będą spadać. I od razu pragnę sprostować, bo nie jest tak, że wszyscy analitycy mówili, że będą spadać, albo że będą rosnąć, albo też zależy w jakiej sytuacji mówili i tutaj to wyjaśnię. Wyjaśnię w ogóle, dlaczego ceny mieszkań raz rosną, raz spadają. No i co nas może czekać, to możemy się trochę tak pobawić w to zastanowienie się nad tym, jaka będzie przyszłość, chociaż od razu mówię, że nie mamy tutaj szklanej kuli i w przyszłości nie wróżymy, a zaraz wyjaśnię też dlaczego, ale jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, nowe prawo, co się zmienia na tym rynku, albo jak zmieniają się trendy na rynku nieruchomości, czy to, co chcemy kupować, czy to, ile jak dana nieruchomość kosztuje, no to zapraszam do subskrybowania tego kanału oraz do pisania nam i sugerowania tematów audycji, które warto po prostu poruszyć. No i teraz najpierw takie małe porównanie, bo wyobraź sobie, że pojechałeś na wczasy, rozbiłeś biwak gdzieś nad jakąś wodą i to jest jakieś jezioro, które akurat wieczorem była burza. Rano się budzisz, a tafla jeziora jest płaska jak lustro, spokojna, bo burza ustała w nocy. Ale jest też drugi wariant, znowu jesteś nad jakąś wodą, rano się budzisz, a tam jest bagnisty dół. I jaka to jest różnica i dlaczego o tym mówię? Bo w pierwszym przypadku byłeś nad jeziorem, a w drugim na stawie, którego woda została spuszczona na przykład przez właściciela albo na skutek jakiejś nagłej, niespodziewanej usterki. I tym różni się wolny rynek od rynku regulowanego, sterowanego, a nasz rynek nieruchomości z pewnością jest bardzo regulowany, a w dodatku wpływają na niego różne czynniki zewnętrzne. Co do takich regulacji prawnych, to ludzie się po jakimś czasie przyzwyczajają i dostosowują swoje działania do tych regulacji. Czy te regulacje są mądre, czy nie? Nieważne. Ważne jest, że one działają jakoś stabilnie, tak jak na przykład od wielu, wielu lat jest dziwna renta planistyczna albo ustawa o ochronie praw lokatorów i ludzie działający na tym rynku już dawno się przyzwyczaili do tego nie najlepszego prawa, ale po prostu je akceptują i dostosowali swoje zachowania do tych praw. Ale są też czynniki zewnętrzne i one albo powstają gdzieś poza Polską, na przykład wojna na Ukrainie, czy też pandemia, albo jakiś inny pomór, ale też są takie, które są i mają źródło w Polsce, jak na przykład program taniego kredytu, albo na przykład program zwalczania spekulantów mieszkaniowych poprzez podniesienie opłaty, wprowadzenie w ogóle opłaty od czynności cywilnoprawnych, jeżeli kupuje ktoś u dewelopera szóste mieszkanie w tej samej inwestycji. To tak mówię w uproszczeniu, bo audycje na ten temat już były. Jeden program ma zwiększyć możliwości nabywców, a drugi ma zwalczać spekulacje. I o ile o pierwszym programie, czyli o tym bezpiecznym kredycie, minister mówił, nie, taki tani kredyt w ogóle nie wpłynie na ceny mieszkań, no to o drugim programie mówi, że to obniży, ta walka ze spekulacją obniży ceny mieszkań, będą bardziej dostępne. Jak na razie mieszkania drożają i zadajmy sobie pytanie dlaczego. Jeżeli chodzi o te analizy i analityków, którzy analizują rynek, to my naprawdę możemy przewidywać, czy też raczej wiedzieć, jak się zachowuje rynek, jaki potrzebny jest okres do ustabilizowania się po jakimś szoku i możemy przewidywać takie zmiany. I takie zmiany na przykład, to wiemy, że jedną taką prawidłowością jest to, że jeżeli kredyt mieszkaniowy jest drogi, to spada popyt na mieszkania. Jeżeli kredyt mieszkaniowy jest tani, to popyt na mieszkania rośnie, a tym samym jeżeli na przykład produkcja bieżąca tych mieszkań nie zaspokaja wzrostu popytu, ani też na rynku wtórnym nie pojawia się więcej ofert, to po prostu ceny w sposób naturalny rosną, bo ci ludzie, których stać na ten kredyt, którzy mogą go dostać, po prostu konkurują między sobą o ograniczoną pulę dóbr. I to jest normalne prawo popytu i podaży. Tak działa normalnie rynek. Jeżeli rynek
doznał jakiegoś szoku, został uderzony na przykład przez COVID lub przez wojnę na Ukrainie, no to wiemy, że przez jakiś czas się będzie normalizował i te fale będą na rynku powoli gasły. No tak na przykład jak się stało z czynszami za mieszkania, które po wybuchu wojny w Ukrainie nagle po prostu skoczyły w niebiosa i powoli opadają, stabilizują się, gdzieś szukają powrotu do tej równowagi rynkowej. No ale żaden ekonomista, ani żaden analityk, nikt nie jest w stanie przewidzieć zdarzeń, które zajdą nagle i niespodziewanie, tak jak na przykład właśnie wrzutka z tanim kredytem, tym bezpiecznym kredytem, którego losy są o tyle ciekawe, że tak jak zapowiadano najpierw, to w tym roku przewidywano, w 2023 przewidywano, że tych kredytów będzie około 10 tysięcy udzielonych w tym roku. Teraz widziałem wywiad z ministrem, w którym dziennikarz napisał, że minister powiedział, że to będzie około 30 tysięcy. Nie wiem, czy tak minister powiedział, wiem, co napisał dziennikarz, co już jest znacznie większą liczbą i sporą liczbą na rynek, na którym na przykład w ogóle gaśnie aktywność deweloperów. Bardzo czekam w ogóle na dane o rozpoczynanych budowach przez deweloperów, które ukażą się na dniach, można powiedzieć, i będą odnosiły się do sytuacji w budownictwie w maju, bo jak na razie przez te wszystkie miesiące 2023, oprócz krótkiego optymizmu marcowego, mamy regres. Zanim przejdę do tego kredytu 2% i dlaczego on podnosi ceny, no to zobaczmy w ogóle, jak wygląda akcja kredytowa. To są dane BIK-u. No i tu jest taka optymistyczna dana. Nagle indeks kredytów BIK-u wyszedł na plus, przebił to 0 i wybiliśmy się powyżej tego zera o 3,7% w stosunku porównywalnego miesiąca maja w poprzednim roku. W stosunku, to są o zapytania kredytowe, to nie są udzielone kredyty, tylko zapytania o kredyty hipoteczne. Widać plus, ale trzeba zauważyć też, że zobaczcie, ta baza jest niska i porównanie z majem 2022 nie jest porównanie ze szczytem, który był kiedyś. No widać wprawdzie, że ludzie po takim okresie wstrzymywania się mocnego i takiej stagnacji trochę zaczęli się aktywować. Dlaczego się zaczęli aktywować? Może oceniają na przykład swoją sytuację gospodarczą lepiej. Może dlatego, że jest małe bezrobocie, jest pewność pracy, ale też z drugiej strony przecież płaca nasze te przeciętne płace nie rosną tak szybko jak inflacja. No i też w ogóle trzeba pamiętać o tym kłamstwie, które dotyczy przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, znaczy kłamstwie. Inaczej, skutkach statystyki, która zbiera te wynagrodzenia i liczy z mniej więcej 1/3 osób w ogóle pracujących w Polsce. Tak, i to jeszcze z tych przedsiębiorstw większych, to są dane z przemysłu i z przedsiębiorstw tych większych zatrudniających powyżej 10 osób, więc ta średnia też jest taka troszeczkę zawyżona. Rosną z drugiej strony ceny materiałów budowlanych, które w ciągu 5 miesięcy jednak w stosunku do zeszłego roku wzrosły, przynajmniej te oficjalne w produkcji, bo jeżeli sam budujesz dom, no to pewnie możesz się spotkać z sytuacją taką, że łatwiej jest negocjować cenę u sprzedawcy, cenę towarów budowlanych, dlatego że oni jeszcze ten rok temu, czy trochę ponad rok temu, to w zasadzie byli gotowi urządzać sobie licytacje i klienci byli gotowi niemalże się przebijać, licytować o towar, który nagle stał się deficytowy. W tym roku już takich dramatów nie ma. Handel jest spokojniejszy, więc oficjalnie ceny u producentów rosną, a te realnie płacone w sklepach, w składach niekoniecznie, dlatego że jak powiedziałem, tam możesz negocjować, a czasami marża tego sprzedawcy na niektórych towarach jest spora i on woli sam sprzedać, niż żeby sprzedał jego kolega, bo jeżeli mniej budów rozpoczęto, to po prostu popyt na te materiały budowlane jest niższy. Ale wracając do kredytu 2%, my na przykład już w listopadzie
2022 roku pod koniec, kiedy ten kredyt, jego zapowiedzi w zasadzie stawały się takie coraz bardziej realne, jeszcze nie było wiadomo wielu konkretów, ale stawały się coraz bardziej realne. Już wtedy w audycjach zaczynaliśmy poruszać ten temat, że to może się zdarzyć, że to będzie tańszy kredyt na droższe mieszkania. I co spowodowało taką ożywioną aktywność nabywców mieszkań, szczególnie ją widać w maju, w kwietniu 2023 roku, chociaż ona już troszeczkę zaczęła się wcześniej. No właśnie, dyskontowanie tego kredytu. I to zadziałało kilka zjawisk. Część ludzi, ci, którzy nie liczą w ogóle, że ten kredyt dostaną, postanowili kupić wcześniej swoje mieszkania, czy to za gotówkę, czy na kredyt, ale ten taki nie z pomocą państwa liczony, dlatego, że stwierdzili, jeżeli nagle pojawi się sporo ludzi, którzy chcą zaciągnąć kredyt, ten tani, bezpieczny kredyt, no to nieruchomości zdrożeją, bo zadziała to prawo, o którym powiedziałem. Jeżeli kredyt na mieszkanie jest tani, to pojawia się więcej kupujących, którzy po prostu licytują się między sobą, konkurują i tak się też stało już teraz, bo już dziś na rynku, ja wiem, wielu moich znajomych spotyka, są ludzie, którzy liczą, że dostaną ten kredyt bezpieczny 2%, liczą na ten kredyt i już teraz przystępują do jakiegoś zaklepywania sobie różnych nieruchomości, czy to na rynku pierwotnym, czy na wtórnym. Czy oni ten kredyt dostaną? No to inszość. KNF wprawdzie trzeba powiedzieć, ogłosił, że banki mogą oceniać zdolność kredytową tych ludzi, którzy przystępują o ten bezpieczny kredyt, licząc ich zdolność tak, jakby ten kredyt nie miał oprocentowania rynkowego, tylko właśnie z uwzględnieniem tej dopłaty, co po prostu zwiększa zdolność kredytową wielu ludzi i po prostu sprawia, że oni mogą w ogóle do tego programu przystąpić. Jeżeli sprawdzi się to, co minister mówi, że 30 tysięcy w tym roku zostanie udzielonych takich kredytów, to jest to już spora liczba dla polskiego rynku nieruchomości, spory odsetek i to oznacza, że oni będą wpływali na rynek nieruchomości, także kupowanych przez tych ludzi, którzy tego kredytu nie mają, będą po prostu nowymi graczami, więc będą podnosić ceny nieruchomości. To jest po prostu jak gdyby nieuniknione. Działa prawidło. Tani kredyt, droższe nieruchomości. Ta oczywiście zależność nie jest taka bezwzględna i zawsze, ale powiedziałbym, że jest to bardziej reguła niż taki przypadek. Tak najczęściej bywa. Oczywiście są różne czynniki polityczne czy gospodarcze, które mogą spowodować, że ta zależność zostaje zerwana, ale w tym przypadku raczej tego nie widać. Jak bardzo zostanie zmieniony rynek przez tych kredytobiorców? Trudno powiedzieć. Dlaczego? Bo trudno powiedzieć, jak bardzo popularny będzie to produkt. Teraz faktycznie mamy to zainteresowanie tym kredytem ze strony tych potencjalnych jego beneficjentów. Mamy też sytuację taką, że niektórzy sprzedający mówią, a nie teraz, kredyt ten taki tani wchodzi w wakacje, co zanim się to wszystko, cała akcja rozkręci, mieszkania będą drożały, więc my wystawimy swoją ofertę, ja mówię o rynku wtórnym, wystawimy swoją ofertę jesienią i zobaczymy, co wtedy będzie, bo po co mamy teraz sprzedawać, jak to pewnie będzie drożej. No i teraz wszystko zależy od tego, jaka będzie naprawdę skala tego kredytu. Trzeba zauważyć, że mimo opowieści, że to podobno już 7 banków przystąpiło do tego programu, to kij ma zawsze dwa końce. Trzeba się przyjrzeć, że te banki, które przystąpiły do tego programu, to w większości są to banki, które mają, w których powiedzmy Skarb Państwa ma dużo do powiedzenia. O, tak to delikatnie ujmując, więc można te banki niejako zachęcić lub przymusić do wzięcia udziału w tym programie.
Dlaczego natomiast na ten program nie rzuciły się takie duże banki komercyjne, o których się mówi, no dobrze, to one tam jeden bank myśli, może wprowadzi te kredyty, a o reszcie to niewiele, przynajmniej na razie, wiadomo co do tych kredytów, dlaczego mają taką ostrożność, to warto się zastanowić. Może banki na przykład, które sparzyły się też na tych kredytach frankowych, to teraz boją się tego, że będą naliczały właśnie tą zdolność kredytową według tych obniżonych stawek, a przecież w ustawie jest kilkanaście powodów, dla których ktoś może stracić prawo do dopłat. I co się stanie w sytuacji, kiedy to prawo do dopłat zostanie mu odebrane, a on nie będzie po prostu w stanie spłacać tych normalnych rat, tych takich wynoszących około 8% w tej chwili, tam troszeczkę więcej, mniej więcej 8%, bo taka jest normalna stawka kredytowa. I co będzie wtedy? Co będzie z pieniędzmi dla banku? Może są jakieś inne powody, dla których te takie banki typowo komercyjne, prywatne nie bardzo się chcą włączyć w ten program. Może tym powodem jest to, że w zasadzie cały ciężar kontroli tego kredytobiorcy, sprawdzenia, czy jemu nadal przysługuje prawo do dopłat, jest przerzucony na ten bank komercyjny, bo taka jest delegacja, że rozlicza ich te banki z tych dopłat, rozlicza Bank Gospodarstwa Krajowego, ale te banki, te komercyjne, mają prowadzić niby tę kontrolę już po udzieleniu tego kredytu. Może te banki nie chcą się angażować w te działania kontrolne, które mogą być kłopotliwe, nie wiem. Może przystępowanie do tego kredytu, do tego programu przez te banki komercyjne nagle nastąpi. Na dzień dzisiejszy w każdym razie też widziałem artykuł, w którym minister jest zadowolony, twierdzi, że w każdym powiecie jest placówka albo nawet kilka placówek, w których można ten kredyt zaciągnąć. Są też tysiące pośredników kredytowych, wobec tego ten produkt będzie szeroko dostępny. No, to też się jeszcze okaże, jak ludzie będą podchodzili do tego kredytu, bo w innej audycji, ale tam bardzo szczegółowo wymienialiśmy, jakie są ograniczenia związane z tym kredytem. To w zasadzie biorąc ten kredyt i chcąc uzyskać dopłaty, to podejmujesz taki zakład z życiem, co będziesz robić. Musisz się zdecydować, że przez cały okres ten dopłat będziesz mieszkać w tej nieruchomości, przez te 10 lat nie opuścisz tego mieszkania, nie pojedziesz mieszkać do pracy gdzie indziej, nie będziesz tego mieszkania wynajmować, czy też komuś użyczać i tam jeszcze wiele innych powodów, dla którego to prawo do tych dopłat może być zawieszone. W niektórych przypadkach takie dopłaty też trzeba będzie zwracać z oprocentowaniem zresztą. Więc tutaj ludzie też mogą być ostrożni, bo jak mówię, no to przystępując do kredytu jest to zakład z życiem na 10 lat co najmniej. Trzeba też powiedzieć, że dla osób, które będą mogły skorzystać z tego kredytu, no to produkt wydaje się dość korzystny. Niskie oprocentowanie, w zależności oczywiście jak się rozwinie sytuacja w przyszłości, ale co mamy się zastanawiać nad tym, co będzie za 10 lat, jak trudno jest w ogóle tak naprawdę przewidzieć przyszłość, nawet co do tego, co zdarzy się za godzinę, za dzień, za tydzień czy za miesiąc. A 10 lat to jest dopiero długa perspektywa. W każdym razie akcja kredytu 0% wbrew zapowiedziom ministra w sposób oczywisty przyczynia się do wzrostu popytu na niektóre nieruchomości, do związanego z tym wzrostu cen mieszkań i to odczujemy wszyscy. A jaka skala tego wzrostu może być? No tego właśnie nie wiemy, bo musimy poczekać cierpliwie, żeby zobaczyć faktycznie, jaka jest popularność tego rozwiązania. Przypominam, że
Wiele było już programów takich wspierających ludzi chcących czy muszących kupić nowe mieszkanie. Różne to były programy. Nie będę ich teraz wymieniał, ale później okazywało się, że ich zainteresowanie tymi programami jest, powiedziałbym delikatnie mówiąc, takie sobie. I one specjalnego wpływu na rynek ten ogólnopolski jakoś nie miały. Jak to będzie z tym kredytem, też zobaczymy. Tym bardziej, że on ma pewne ograniczenia finansowe. Tam są wyznaczone limity i o ile w miejscowościach tych mniejszych można w ramach tego kredytu kupić całkiem porządne i takie już powiedziałbym rodzinne mieszkanie, spore mieszkanie, to na przykład w tych większych miastach, na przykład w Warszawie, ale nie tylko w Warszawie, to są miasta droższe niż Warszawa, to ten kredyt nie wystarczy na zakup jakiegoś takiego super docelowego mieszkania. Będzie to raczej możliwość kupienia, no zależy też w jakiej lokalizacji oczywiście, bo Warszawie nierówna, są lokalizacje peryferyjne, tam jest tanio, bo tam niewielu chce mieszkać, czy też takie bliższe centrum, centralne i tam jest po prostu drożej, bo tam wiele osób chce mieszkać. Ale będzie się okazywało na przykład, że ten kredyt, te środki z tego kredytu mogą wystarczyć w tych centralnych lokalizacjach na kupno takiego mieszkania niewielkiego, często traktowanego przez te osoby młode, które mają w perspektywie dzieci, jako mieszkanie przejściowe, nie jako to docelowe, bo no, jeżeli masz na przykład 2 czy 3 dzieci, to mieszkanie, które ma 2 pokoje i niewielki metraż, no powiedziałbym, do wygodnych nie należy. To jest raczej uciążliwe. Wobec tego nawet jeżeli dzisiaj ktoś młodym będąc kupi sobie takie mieszkanie, ale może on myśli, Boże, a co się stanie, jeżeli ja założę rodzinę, jeżeli moja rodzina się zacznie rozmnażać, a ja będę związany z tym kredytem, czy ja będę musiał to zwracać, co to będzie, co się stanie, będę miał pewną blokadę. Dlatego powiedziałem, zobaczymy, jak ludzie będą podchodzili do tego kredytu. Bardzo też prawdopodobne jest to, że w tej chwili ten kredyt nastąpi, tak jak zawsze zresztą, jeżeli coś nowego pojawia się na rynku, to na początku następuje taki szturm. Tak jak w czarny piątek w niektórych sklepach też jest szturm na te towary, które za parę tygodni będą tańsze niż ten czarny piątek. Więc może się zdarzyć, że w tej chwili będzie taki nagły skok na ten kredyt, a potem ta fala potencjalnych kredytobiorców zacznie się zmniejszać. Tym bardziej, że jeżeli na przykład w ogóle inflacja będzie spadała, może zaczną się obniżki stóp procentowych, te normalne, i wtedy może się okazać, że w ogóle ten program jest niezbyt potrzebny albo na tyle uciążliwy, że nie jest na tyle korzystny, ile wzięcie normalnego kredytu na wolnym rynku. Oczywiście też tutaj trudno powiedzieć, bo chociażby co my wiemy o naszym rynku pracy. Wiemy i słyszymy, że jest wspaniały, że bezrobocia nie ma, że nam płace rosną. Co prawda ciągle mówię mniej niż inflacja, no ale na tym rynku pracy jest ponad 1 milion cudzoziemców. Większość z tych cudzoziemców, około 70%, to tak szacują, tak podaje ZUS mniej więcej, to są Ukraińcy. No a jeżeli oni wyjadą z tej Polski, to może się zdarzyć, że nam płace urosną. Może się zdarzyć, ale czy tak będzie? A skąd możemy wiedzieć, jak skończy się wojna na Ukrainie? Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o rynku nieruchomości, no to po pierwsze zapraszam na szkolenia na cement24.pl, po drugie do subskrybowania tego kanału i do pisania nam w komentarzach, o czym chcesz słyszeć, a także zachęcam do wspierania tego kanału, bo wspierający zawsze mają dostęp do większej ilości treści. Cześć, trzymajcie się.